Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jest godzina 2:30 w nocy. Dzisiaj będzie vlog ramadanowy. Tym razem pokażę Wam, jak wygląda sahur, czyli ten ostatni posiłek w nocy przed wschodem słońca, przed rozpoczęciem całodniowego postu w Ramadanie. Jeżeli nie wiecie, co to jest Ramadan i jakie obowiązują zasady dotyczące postu w Ramadanie, to koniecznie musicie zobaczyć ten film. Tam wszystkie najważniejsze informacje umieściłam. I w tamtym filmie mówiłam też o tym, że post mnie nie dotyczy, ja nie jestem muzułmanką, to nie jest moja religia, więc ja nie poszczę w Ramadanie. Ale Nuri pości i ja staram się go w tym wspierać, jak najwięcej mu pomagać, szczególnie w tych pierwszych dniach postu, bo one są po prostu najtrudniejsze, zanim człowiek się przyzwyczai. Dlatego też Nuri teraz jeszcze śpi, a ja przygotowuję stół, wtedy go obudzę. Włączyłam już wodę na herbatę i jajka się gotują, co pewnie może słychać w tle. Zaraz będę szykować resztę, wtedy pokażę Wam, co Nuri przykładowo na sahur je. To, o której godzinie należy skończyć jeść, zależy od regionu, w którym się znajduje, no bo to zależy, o której wschodzi słońce. My mieszkamy na wschodzie Turcji, w Anercisz, to już wiecie, no i tutaj na wschodzie słońce wschodzi wcześniej, więc Nuri musi dzisiaj przestać jeść o godzinie 3:41 bodajże. Dlatego tak wcześnie już to wszystko przygotowuję, żeby na spokojnie po prostu się najadł, nie musiał się spieszyć. No dobrze, to ja wszystko uszykuję i wtedy Wam pokażę stół, a potem Nuriego obudzimy. Tak się prezentuje stół. Wszystko tutaj jest przemyślane. Słuchajcie, przede wszystkim na takim śniadaniu musi być dużo białka, dlatego mamy jajko i biały ser. Tak samo chodzi o dobre tłuszcze, dlatego mamy oliwki i mamy mieszankę orzechów. Chodzi też o to, żeby śniadanie było syte, więc najlepiej zjeść coś z ziemniakami. I tutaj mam zrobiony wczoraj sigara bürei, czyli taki właśnie rolowany byrek w środku z nadzieniem ziemniaczanym. Jest też oczywiście pieczywo, ono też będzie trzymać dosyć długo na żołądku. I chodzi też o to, żeby organizm sobie nawodnić, dlatego mamy warzywka i mamy owoce. No i oczywiście herbata, woda. Tak wygląda przykładowe śniadanie, sahur, które Nuri je w czasie Ramadanu. Ok, idziemy go obudzić. Halo. Trzeba wstać na sahur. Już czas. Wstajemy, wstajemy. Slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Who will care for the world now? Rest with me, close to curtain. Brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside. And it's okay to slow the ride. Books I forget about, but who cares for the world now? Rest with
A ty w ogóle jesteś głodna o takiej godzinie, czy trochę się zmuszasz, żeby to zjeść? Bo wiesz, że potem nie będziesz mógł? Jak się obudziłem, to byłem głodny. Czyli dobrze wchodzi teraz. Ale czy ty kiedyś nie jesteś głodny? To też racja. Wszystko zjedzone. I co? Najedzony? Idę po wodę. Dobra. Trzeba przestać jeść o 3:41. No i wtedy zaczyna się post, który akurat tutaj dla Van będzie trwało trochę ponad 15 godzin, bo kolacja po skończeniu postu iftar będzie o godzinie 18:58. No, tak to wygląda. Jednak jeszcze nie koniec śniadania. Jestem najedzony. Dziękuję za towarzyszenie. No, Najedzony. tak. I teraz dopiero będzie następny posiłek 15 godzin później. Albo ponad 15. Trzymamy kciuki, żeby poszło jak najlepiej. Tak właśnie wygląda przykładowy sahur tutaj u nas w domu. Jeżeli ktoś z Was albo ktoś z Waszego otoczenia pości teraz w Ramadanie, no to dajcie znać, co Wy na sahur jecie. Czy spodziewaliście się, że tak to śniadanie wygląda? Piszcie w komentarzach. I słuchajcie, następny vlog to będzie właśnie vlog z przykładową kolacją iftar. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to śledźcie kanał, subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. A jak film Wam się podobał, no to zostawiacie łapki w górę, udostępniajcie go, piszcie komentarze, a ja już teraz będę kończyć. Idziemy się położyć. Co teraz robić? Pół godzinki dla Soninki. No, także do zobaczenia w następnym vlogu. Görüşürüz. Görüşürüz.